Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w kolekcji Ferrari 250 GTO od Fizi Publishing złożymy elementy od 65 do 67. Będą to przeróżne elementy od przedniej chłodnicy po stabilizator do sygnalizacji dźwiękowej. A więc zaczynamy. Złożenie 65. Kolejne komponenty radiatora. Potrzebujemy naszą ramę oraz ramę radiatora, która tak oto wygląda, chociaż według mnie to jest bardziej rozpórka niż rama radiatora. Ten element zostawiłem po ostatnim rozkminianiu, jak to ma być złożone, więc możemy go usunąć i zamontujemy go razem. I ten oraz ten punkt przykręcamy w tym oraz w tym miejscu. Jak to przykręcimy, za bardzo nie ma znaczenia, bo to jest dualne, z dwóch stron takie same. Również te trzpienie, które widzimy tu, u dołu, muszą trafić w ramę. W ramę. Tu są mało widoczne otwory. Tutaj oraz tutaj, w które musimy trafić. I od zewnątrz, tutaj oraz tutaj, przykręcamy na śrubkę typu B. O, fajnie, dzisiaj będzie tylko śrubka B. To nam bardzo ułatwi. Aby to dociągnąć do tego drugiego otworu, po delikatnym przykręceniu, to jest ciężko, naprawdę. Mamy nasz panel środkowy z takim trzpieniem tu u góry, który ma trafić właśnie w taki oto sposób. O, i jest tutaj, z tej strony u góry. Trochę mnie to zastanawia, bo tu są otwory na głośnik. I teraz my go przysłaniamy tym panelem. No jest tu taka mini szparka, ale mało sensowne było w takim razie robienie tych otworów z tej strony. Tutaj oraz tutaj przykręcamy na śrubkę typu B. Teraz panel przedni, czyli nasz drugi radiator, druga chłodnica. Z tyłu ma 4 punkty, które muszą trafić w te 4 trzpienie oraz trzeba pamiętać o tym, że tu jest wcięcie, które idzie na ten nasz trzpień, który tutaj daliśmy. Super, ramę możemy odstawić na boczek i zajmiemy się orurowaniem. Mamy taką rurkę od chłodnicy. Na ten cieńszy element montujemy gumową rurę elastyczną. Ten trzpień trafia do naszej góry od chłodnicy. Ona jest z jednej strony ścięta, taka półokrągła. Taki sam otwór jest właśnie tu, więc nie ma obaw, że źle to wsadzimy, bo nas to ukierunkuje. O, pięknie jest. To trafia do naszej ramy. A dokładnie, żeby być gotowym, to tutaj są 2 otwory, które mają trafić oczywiście tu w taki sposób oraz ten wężyk gumowy trafia na ten srebrny trzpień za tabliczką oraz mamy taki trzpień tu u dołu. Ten tutaj. To on za to ma trafić w ukryte miejsce bardzo. O, dokładnie tu. To ta kropeczka to otwór. To co? Próbujemy. O, trafiłem w tamten otwór. Teraz tylko chłodnica. O, dobra. Zrobiłem tak. Najpierw gumowy, później ten u dołu, a na końcu chłodnica, bo chłodnica wchodzi bardzo łatwo przez to, że ma takie duże te trzpienie i otworki.
Jak ja się boję cokolwiek urwać w tym silniku, bo robi się tak dużo fajnych elementów, a z drugiej strony łatwiej je urwać. Teraz podwozie odwracamy i teraz montujemy coś, co jest ładnie nazwane jako krzywa rura. Ten element z otworkiem trafia tu. Jeszcze raz, trafia tu. Na ten srebrny trzpień, kranik, który dość mocno się wyróżnia na szczęście. A ten trzpień trafia do otworu na chłodnicy. Tak, co będzie łatwiej ustrzelić teraz? Pytanie. Według instrukcji najpierw idzie to tam. Więc posłuchajmy instrukcji, chociaż ona często źle instruuje. Co powinno iść najpierw? Bez żartów, że oni to zrobili w ten sposób. No cóż, droga siłowa. No nie mogę, muszę to odkręcić. Delikatnie poluzuję. A, dużo to nie daje. Wow, weszło. I nic się chyba nie ułamało, ale super. Teraz zostaje nam coś takiego w tym złożeniu, więc schowamy tak, aby było bezpieczne. Złożenie numer 65 zostało ukończone. Złożenie 66. Stabilizator poprzeczny i 2 wałki pedałów. Zaczynamy od ułożenia stabilizatora. Potrzebujemy sam stabilizator. Tutaj, gdzie ma wypustki, montujemy taki element, który ma srebrną imitację śrub oraz taki element, który jest cały czarny po prostu. Gdzie co będzie, nie ma za bardzo znaczenia. Ważne tylko, żeby jak mamy stabilizator, to żeby tutaj były srebrne śrubki. Dokładnie tak. A z drugiej strony przymocujemy ten element trzpieniami do góry. Proszę bardzo. Z drugiej strony robimy tak samo. Potrzebujemy nasze podwozie od spodu i mamy kilka szczególnych punktów. Te nasze uchwyty mają trzpienie, które trafiają tutaj oraz tutaj takie małe trzpienie na boczkach. To są elementy ruchome z tym tutaj. Tak, to wchodzi tu i z drugiej strony tak samo. Pięknie. Druga strona. I teraz możemy zamontować to. Wow. Myślałem, że wejdzie łatwiej. Pamiętajcie, żeby nie naciskać w ten sposób w dół po prostu całą siłą, bo na dole jest dużo delikatnych elementów. Jak teraz będzie pracować podwozie? Zamontujemy coś takiego jak podstawa wałków. Szczerze nie wiem, co to jest. Jakoś nie mogłem znaleźć informacji, czym to może być. Od spodu jest taki otwór na śrubkę i to trafia, moi drodzy, tutaj. Również jest wypustka prostokątna, co odpowiada temu wgłębieniu. Jak to idzie? Obojętnie, byle się wpasowało. O, jest stabilnie. I od spodu przykręcamy na śrubkę typu B. Wałek, dźwignia, hamulca. Poznamy ją po tym, że mamy tutaj
literkę R-kę. O, tu jest literka R i wchodzi z prawej strony. Tak to ma wyglądać, że jest wykrzywiony w tamtym kierunku. Teraz będzie coś takiego jak dźwignia sprzęgła, wałek sprzęgła, ma literkę L i montujemy z lewej strony, czyli tutaj. Ok, jest pięknie. Trzyma się. Jakbyśmy pomylili strony, to wiadomo, one nie byłyby w tamtym kierunku, tylko w tym kierunku. Złożenie 66 zostało ukończone. Złożenie 67. System sygnalizacji dźwiękowej. Czas na złożenie naszego systemu dźwiękowego, czyli po prostu klakson. Mamy dwa elementy z napisem Roadmaster oraz dwie takie trąbki. Oczywiście trąbka trafia w te otwory. Tak to ma być. Kolejny etap to złączka Y, do której zamontujemy długi przewód oraz krótki przewód. Na tym najbardziej wystającym elemenciku będzie ten krótki. I do tych dłuższych odnóg przyłączymy nasze trąbki. Jak się zapewne domyślacie, w tych trzpieniach tutaj. I do tego ma być to w taki sposób. Według instrukcji mamy to zamontować w naszym Ferrari, ale ja pójdę dalej ze składaniem. Potrzebujemy korpus sprężarki i musi to być ułożone w taki sposób, że tu jest dzyndzelek. Tutaj idą dwa wklęsłe elementy i na to nakładamy wspornik. Z tej strony widzimy, co powinno iść gdzie. Te dwie kreski w te dwie. Tak oto o. Tak oto i mi nie pasuje. O, proszę bardzo. Tu trzpień. Widać go? Tak, tu trzpień, tutaj nóżka, a tu będzie śrubka typu B. Ostatni element naszej sprężarki to korpus oczywiście. Tutaj mamy dwa otworki, a tu dwa trzpienie. Dzyndzelek ma iść tutaj w dół, jeżeli macie tak samo ustawiony element jak ja. I pyk. Mamy to. Piękna sprężarka, która pozwoli na trąbienie w Ferrari 250 GTO. Nasze dwie trąbki tak będą w pojeździe i ten przewodzik trafia tutaj. Też nie będę ukrywał, że specjalnie chciałem to tak złożyć, aby wam powiedzieć, że te naklejki nam zdradzają, że to jest zestaw firmy Fiam Roadmaster, chyba 6V z tego co widzę na naklejce i prawdopodobnie jest to model MC1. Oczywiście produkcji włoskiej, tak jak możemy przeczytać. Więc odwzorowanie detali jest naprawdę super. Cieszę się, że składam ten model, naprawdę. Zostają nam dwa takie elementy od zbiornika płynu do wycieraczek. Je na bok trzeba schować do kolejnego złożenia. O, już zgubiłem tam ten pręt. Dobra, później się znajdzie. A teraz
Ten piękny zestaw trafia do naszego modelu. Tak, trąbki mają znów takie obcięte koła z dołu i one trafiają w te otwory 2. Ło, mamy to. A ciekawe, bo ten wchodził ciężko, a ten jest luźny. Ale jakoś się trzyma. Teraz nasza sprężarka. Te 2 bolczyki trafiają w te 2 punkty. I patrząc na instrukcję, to oni to jakoś powykrzywiali. Ojeny, przewodziki można tak giąć i łamać? Ale to źle wygląda. O kurczę. No nie gadajcie, że tu przełamać i tak do góry to ma iść. I to już wygląda źle. To wygląda źle. No u mnie to wygląda tak. Średnio. Bardzo średnio. Ale zgodnie z instrukcją. Jestem zawiedziony efektem. Dajcie znać, jak wam to poszło. U mnie jest średnio. Ale złożenie 67 zostało ukończone. A tak wyglądają nasze dzisiejsze złożone elementy. Chłodnica, która ma otwory na głośnik, została zasłonięta. Ciekawy ruch. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to te przewody od sygnalizacji dźwiękowej. No, wygląda to źle. Są poprzełamywane. Jak się przełamią, to robią się takie białe. Szkoda. A tak oto wyglądają wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Dziękuję wam za dzisiejsze wspólne składanie i zachęcam do obejrzenia innych treści na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!